Kula utkwiła mu w głowie, ale nie stracił przytomności. Po co ty to robiłeś? Podniósł głowę do góry i powiedział: dla sławy. Przestępca wraca na miejsce zbrodni. Jakiś taki dziwny był ten człowiek. No i pod wpływem impulsu po prostu zadusił ją. Nazywam się Zbyszek Nowak, jestem kryminologiem, prawnikiem i wykładowcą akademickim. Zapraszam na 6 fascynujących rozmów z 6 prawdziwymi zawodowcami. Naszym dzisiejszym gościem jest Artur Pieńkowski, legenda warszawskiej policji. Przez tych 20 kilka lat służby nie ciągnęło cię do jakichś innych wydziałów, do takiej spokojniejszej pracy, wiesz, za biurkiem, praca dochodzeniowo-śledcza, zrobienie oględzin, może jakieś okazanie, przesłuchanie świadka. Nie, absolutnie nie. Do 16, praca do 16. Nie, ja jak zaczynałem pracę w policji, to mogę powiedzieć, że przez pierwsze 3 lata przewinąłem się po kilka miesięcy w różnych formacjach i jeździłem na ulicy, bo oczywiście od tego trzeba zacząć i to bardzo dobrze kształtuje człowieka. Byłem parę miesięcy dzielnicowym, byłem w dochodzeniówce, także poznałem to całe spektrum w policji, no i stwierdziłem, że tylko kryminalny mnie interesuje i udało mi się dosyć szybko trafić do Wydziału Kryminalnego, także miałem trochę szczęścia. W którym momencie kryminalni pojawiają się na tej tak zwanej mapie zbrodni i co należy do waszych pierwszych czynności w sprawie? Jeżeli jest jakiekolwiek zgłoszenie z miasta, że coś takiego się stało, no, dostaje dyżurny i w pierwszym rzędzie wysyła tam załogę, która jest najbliżej tego miejsca w tym sektorze. Muszą zabezpieczyć miejsce, no i następnie przyjeżdżamy my. I w tym samym czasie jest również kompletowana grupa operacyjno-dochodzeniowa, również z technikiem kryminalistyki. Przy zabójstwie obowiązkowo na miejscu jest prokurator, który steruje wszystkimi czynnościami. No i można powiedzieć, że my zaglądamy na chwilę. Najważniejsze rzeczy oglądamy, nie dotykamy niczego, nie zostawiamy śladów, ale musimy zobaczyć to na własne oczy, a nie, że ktoś mi powie, że tutaj za drzwiami leżą zwłoki. To ile takich spraw właśnie dotyczących zbrodni zabójstwa mogło się przewinąć w Warszawie przez twoje ręce? Na Pradze Północ bywało w tych najgorszych latach, kiedy właśnie była wojna gangów, czyli początek lat 2000, to było około 60-70 zabójstw na samej Pradze Północ, czyli przeciętnie raz w tygodniu mieliśmy grubą robotę i wtedy było wiadomo, że nie idziemy do domu, aż wszystkiego nie skończymy. Początek lat 2000 uznawany jest za najbardziej krwawy okres pod względem liczby zabójstw w Polsce. W Warszawie ze względu na wojnę gangów Pruszkowskiego i Wołomińskiego był to czas największej aktywności przestępczości zorganizowanej. Praga Północ była wskazywana w raportach jako dzielnica o najwyższej koncentracji poważnych przestępstw. Przed nagraniem rozmawialiśmy o sprawie Rura Bombera. Przypomnijmy w ogóle, o czym jest ta historia. Był to, jak się później okazało, człowiek mieszkający w Siedlcach, który z nie wiadomo jakich przyczyn postanowił, że będzie podkładał bomby zbudowane z części hydraulicznych własnymi rękami, wykonywał jakąś tam mieszaninę pirotechniczną i taki prosty zapalnik stosował w tych bombach, polegający na baterii i żarniku z żarówki stłuczonej, prawda? Działało to w ten sposób, że zostawiał taką reklamówkę, uruchamiał ten zapalnik i w momencie podniesienia tej torby w ciągu kilku sekund nagrzewał się ten żarnik na tyle mocno, że powodował eksplozję. Całe szczęście te ładunki były na tyle niedoskonałe technicznie, że nikt nie zginął. Aczkolwiek w kilku przypadkach było bardzo blisko. Wtedy doszło chyba do 6 czy 7 eksplozji po kolei w odstępie kilku dni, jedna po drugiej. Były to paczki podłożone i na klatce schodowej, i w pociągu, także zupełnie przypadkowe miejsca. Trudno było cokolwiek przewidzieć, jak on się zachowa w przyszłości. No i tutaj zadziałało prawo. Już mieliśmy jakiś dosyć dobry rysopis tego mężczyzny. W tamtym przypadku pamiętam, że chyba pani dozorczyni w bloku wrzuciła tą siatkę do sypu na śmieci i praktycznie to ją uratowało, bo ona wybuchła w tym sypie i została raniona klapą tego sypu, prawda? Więc 2 sekundy później pewnie by nie przeżyła tego. No i tutaj zadziałała taka sytuacja, że przestępca wraca na miejsce zbrodni. No i tutaj faktycznie on wrócił zobaczyć, jak wygląda akcja ratunkowa, akcja służb i przyglądał się temu.
No i moi czujni koledzy wypatrzyli gdzieś go tam w tłumie, wylegitymowali go, zobaczyli, że ma jakieś takie dziwne przedmioty przy sobie. On miał tam chyba wtedy jakiś pistolet startowy, kominiarkę miał przy sobie. No oczywiście nie wykorzystywał tego przy tych atakach bombowych, prawda? No ale już to wzbudziło naszą czujność i wzięliśmy go na przesłuchanie. I tak naprawdę nic nie wskazywało, że to jest on. Dość logicznie tłumaczył, po co przyjechał do Warszawy, ale jakiś taki dziwny był ten człowiek. I ja byłem z nim w pokoju i tak zacząłem z nim rozmawiać, tak zupełnie próbując go sprowokować. Mówi, słuchaj, my wiemy, że to ty. Mamy na ciebie odciski palców. Oczywiście wcale ich nie mieliśmy, blefowałem na całego. Mamy odciski palców, mamy świadków. Tak się zastanawiam, po co ty to robiłeś? I pamiętam do dzisiejszego dnia, jak on tak podniósł głowę do góry i powiedział, dla sławy. Ja po prostu aż za nie mówiłem. I mówię mu, słuchaj, dobra, no to już jak się przyznałeś, to fajnie. Już teraz będzie z górki. Masz tutaj kartkę, długopis i mówię, narysuj, jak tą bombę konstruowałeś. No i widzę, jak on zaczyna rysować tą bombę. Rysuje jedną część, drugą część. A ta właśnie ostatnia bomba wybuchła tylko w połowie. Druga część nie eksplodowała. Więc ja ją widziałem tam na miejscu zdarzenia, jak to wygląda i widzę, że on rysuje to samo. I mówię, Jezu, to naprawdę on. Także to było po prostu niesamowite. Jesienią 1998 roku Warszawa pogrążyła się w strachu przed serią tajemniczych eksplozji. Autorem zamachów okazał się 19-letni mieszkaniec Siedlec. W ciągu kilku miesięcy Mariusz S., nazwany rurabomberem, podłożył 5 ładunków, z czego eksplodowały 4. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Zabójstwa upozorowane na samobójstwo. Czy coś takiego w twojej praktyce się zdarzyło? Może nie zabójstwo upozorowane, tylko sytuacja kuriozalna, ale odwrotna. Coś, co od początku traktowaliśmy jako zabójstwo, a się okazało, zaraz powiem. W Nowy Rok miałem dyżur. Prawie zawsze w Nowy Rok się coś dzieje po sylwestrowej zabawie, więc to nie jest nigdy spokojny dyżur. No i otrzymaliśmy informację, żeby jechać na Brudno, bo mamy zabójstwo. Został znaleziony pod blokiem na trawniku, wyrzucony z jednego z wysokich pięter mężczyzna, rana postrzałowa głowy. No i po prostu w ten sposób pozbyli się sprawcy ciała. No więc ruszyliśmy, wykonaliśmy mnóstwo czynności tam na miejscu. Oczywiście rozpoznania, no to nie były czasy monitoringu, że na każdym rogu, tak jak teraz, jest kamera. Więc przepytywania ludzi, świadków, kogokolwiek, kto mógł coś widzieć, coś słyszeć. No, sylwestrową wystrzałów jest sporo, więc to nie budzi jakiejś tam kontrowersji. W końcu udało nam się ustalić mieszkanie w tym bloku, które należało do denata. Dostaliśmy się tam do środka. No i co się okazało, że chłopak wpadł w depresję i postanowił ze sobą skończyć. Miał w domu, wtedy były popularne takie pistolety przyrabiane z broni gazowej na kaliber 5,6, czyli boczny zapłon, tak. Więc jest to broń o niezbyt dużej sile rażenia, aczkolwiek całkiem skutecznie potrafi zabić, tak. No i postanowił strzelić sobie w głowę, ale strzelił tak nieudolnie, że kula utkwiła mu w głowie, ale nie stracił przytomności. Zadzwonił na pogotowie, że strzelił sobie w głowę z pistoletu i że go bardzo boli i żeby pogotowie przyjechało. No pani dyspozytorka powiedziała, świąteczny nastrój, za dużo alkoholu, przepraszamy pana. Nie wysłała tego pogotowia. No jego tak bardzo bolało, że poszedł na ostatnie piętro i skoczył. Także to było ale wyglądało na dole jak zabójstwo. Powiedz, czy w twojej karierze zdarzyły się zbrodnie bez żadnego większego motywu? O jakąś stawkę, o jakieś pieniądze rzędu 10 złotych? No, może nie 10, ale przypomniała mi się sytuacja jedna. W nocy zostało zatrzymanych 2 mężczyzn, którzy w piwnicach jakiegoś budynku na Pradze coś tam hałasowali, no i policja znalazła przy nich takie typowe fanty z włamania. Oczywiście nie chcieli się do niczego przyznać. Zaczęliśmy sprawdzać, czy u nas się nigdzie nie włamano. No nie włamano się. No i procedura jest taka, że możemy trzymać człowieka 48 godzin. Jeżeli nie potwierdzimy, skąd on to ma, to musimy mu to oddać i musimy go puścić. No ale całe szczęście tam między innymi był telefon z sekretarką. Jeszcze to był telefon z sekretarką na kasetę taką mikromagnetofonową.
No i odsłuchałem wiadomość, jaka tam była zapowiedź, prawda, na tej sekretarce. No i tam był tu numer taki. Ustaliliśmy szybko, że należy ten numer do adresu, oczywiście telefon stacjonarny, prawda, więc do adresu na Mokotowie. Wysłaliśmy tam załogę, no i załoga stwierdziła, że no, tu mieszka samotna kobieta, drzwi są zamknięte, nic się nie dzieje. No ale okno jest otwarte, no to kontaktujemy się z nimi, bierzcie straż pożarną i wchodźcie do tego mieszkania. Weszli do mieszkania i w łóżku znaleźli uduszoną właścicielkę. Co się okazało? Okazało się, że tylko jeden z tych dwóch zatrzymanych ma z tym coś wspólnego, tego drugiego spotkał przy tym bloku i tam sobie postanowili coś zażyć w tej piwnicy, więc ten drugi nie był istotny dla nas. A ten, jak się okazało, dzień wcześniej, czy tam kilka dni wcześniej, znalazł dowód osobisty tej kobiety. Kiedyś jeszcze były adresy w dowodach, więc dobry człowiek udał się do tej kobiety i powiedział, znalazłem pani dokument. I ona mu podobno odpowiedziała, że no chciałem cię jakoś wynagrodzić, mam 50 zł tylko w mieszkaniu, ale chciałabym ci dać 100 zł. Jak będziesz kiedyś przechodził, to zajdź, to ci dam resztę. No i kilka dni później był w pobliżu, przypomniał sobie, że ma tutaj dług do odebrania. Poszedł, grzecznie zapukał. Nikt mu nie otworzył drzwi, więc wyszedł z bloku, ale zerknął na okno, że jest otwarte. Obudziła się w nim dusza złodzieja praskiego. No i wlazł tam po pióronochronie, po czymś jeszcze dostał się do tego mieszkania. A pani niestety spała w łóżku i się obudziła. No i pod wpływem impulsu po prostu zadusił ją tam na miejscu. No jak już udusił, to i zabrał sobie parę rzeczy z tego mieszkania. Jeszcze pamiętam, że się chyba coś tam najadł u niej w lodówce już po tym, jak ją udusił. Także po prostu życie ludzkie czasami dla takich ludzi jest nic nie warte. Dlatego nie ma dla nich miejsca w społeczeństwie, tak sądzę. Twoim zdaniem, jaka kara dla takich osób? Nie wierzę w żadną resocjalizację. Człowiek, który trafi do więzienia na, nie wiem, 20 czy ileś lat, to on już nie będzie nigdy normalny i myślę, że powinien zakończyć życie w więzieniu.